Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Niemczech, a właściwie o jednej Niemce, o Angeli Merkel. O tym, jak rządziła Niemcami, co pozostawiła po sobie, jakie miała znaczenie w niemieckiej polityce i w ogóle w europejskiej polityce. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy wspieracie Układ Otwarty. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, to jest niezwykle ważne. Jeśli słuchacie regularnie Układu Otwartego, a do tej pory nie wspieraliście, możecie to rozważyć. A można to zrobić, wesprzeć Układ Otwarty na moim profilu w serwisie patronite.pl. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Profesor Marek Cichocki, dzień dobry. Dzień dobry. Współautor słynnego podcastu Niemcy w ruinie ze znakiem zapytania. Czy do tej ruiny ze znakiem zapytania, to jest oczywiście ironia, ten tytuł, autorzy wiem, że nie twierdzą, że Niemcy są w ruinie. To jest pewien dowcip, gra słowna, nawiązująca do różnych rzeczy z polskiej przeszłości. Ale czy Angela Merkel przyczyniła się do tego, że Niemcy stały się tak per saldo słabsze czy silniejsze? No na pewno się przyczyniła do obecnej sytuacji Niemiec, bo rządziła przez 16 lat. To Tak. trudno byłoby powiedzieć, że nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj dzieje się w Niemczech. Wręcz przeciwnie, to, co się dzieje w Niemczech, jest przede wszystkim jej zasługą, czy też jej dziełem. To na pewno, ale pytanie, czy to jest, czy w historii tych powojennej Niemiec to będzie ta jasna postać, czy raczej ta bardziej szara bądź ciemna? Z tym trzeba być zawsze bardzo ostrożnym, ponieważ historia myśli powoli i to się tak naprawdę okaże z czasem, w jaki sposób Niemcy sami, ale też jak sąsiedzi Niemiec będą te 16 lat rządów Angeli Merkel oceniać. Na razie dominuje krytyka. No i sądzę też, że ta książka, którą ona wydała, takie wielkie jednak, imponujące, typowo niemieckie przedsięwzięcie z marketingu politycznego, bo to książka przetłumaczona na bardzo wiele języków, wydana w jednym momencie, cały program różnego rodzaju spotkań pani Merkel z czytelnikami, z dziennikarzami, których sobie tam bardzo skrupulatnie dobiera jako rozmówców, świadczy o tym, że ta narracja, jak to się teraz bardzo często mówi, ten sposób interpretowania, czym te 16 lat się skończyły, jest budowana. Podstawy do tego są właśnie tworzone i ta książka taką rolę na pewno ma spełnić. No właśnie, bo pretekstem do naszej rozmowy, którą tak warto byłoby odbyć, jest to, że w 30 krajach wyszła autobiografia, tak? Znaczy książka, która jest rozmową, tak? Wspomnienia Angeli Merkel, która jest wielką jej autopromocją i pokazaniem, jak to był wspaniały czas. Książka ma 700 stron, została wydana w 30 krajach naraz, to potężna akcja. I nie o to, żebyśmy tę książkę reklamowali albo nie reklamowali, ale ona jest jakimś punktem wyjścia do rozmowy. Charakterystyczny, ważny jest tytuł tej książki, Wolność. I chciałem zapytać, czy Angela Merkel kojarzy ci się z wolnością? Nie, absolutnie mi się nie kojarzy z wolnością. Kojarzy mi się z bardzo różnymi rzeczami. Na przykład kojarzy mi się z bezalternatywnością swojej polityki, którą też zresztą bardzo często w taki sposób przedstawiała, sprzedawała. Natomiast z całą pewnością nie kojarzy mi się z wolnością i ten tytuł, jak usłyszałem, że to jest to główne hasło tego tytułu, bo tak naprawdę jest wolność i dopiero potem małymi literkami wspomnienia tam z czasów od 1954 do 2021 roku, to pomyślałem sobie, że to jest jednak bardzo charakterystyczne dla niemieckiej kultury
politycznej i w ogóle dla takiego niemieckiego sposobu myślenia. Takie używanie czasami, no chciałoby się wręcz powiedzieć, trochę perwersyjne różnych pojęć. Takich na przykład jak tutaj pojęcie wolności, bo oczywiście ono się nie pojawia przez przypadek, to jest absolutnie zamierzone, to jest część tego marketingu. Merkel chciałaby, żeby być zapamiętaną właśnie jako ta kanclerz wolności, czyli na przykład Helmut Kohl, jej wielki poprzednik, ale też no, polityk, którego ona tak naprawdę strąciła z piedestału, żeby zająć jego miejsce, był kanclerzem zjednoczenia, no to ona chce teraz przejść do historii, jak rozumiem, jako kanclerz wolności. A dlaczego wolności? Co ona... Ja myślę, że tutaj chodzi tak naprawdę o dwie sprawy, znaczy tu są sugerowane dwie sprawy. Jedna dotyczy jej takiej osobistej historii związanej z tym faktem, że ona no, połowę swojego życia spędziła w NRD i z całą pewnością koniec zimnej wojny, przełom lat 1989-91, zjednoczenie Niemiec, to jest moment przełomowy z punktu widzenia jej życia, jak i dla wielu ludzi w Niemczech, ale także no przecież w naszej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej także. To jest przełom, który wiąże się z wolnością. Dla niej ta wolność otworzyła możliwość zrobienia oszałamiającej politycznej kariery i zdobycia władzy w najpotężniejszym, bez wątpienia, w dalszym ciągu, pomimo tej ruiny państwie, jakim są Niemcy w Europie. Ale tam jest też inny aspekt, czyli jakby z jednej strony chodzi o tą wolność związaną z przełomem, z którą ona, jak rozumiem, się utożsamia. To jest inna sprawa, co ona z tym robi później, ale się z tym utożsamia i to jest część jej biografii, część jej życia, ale też jest ten drugi aspekt, myślę, wolności, którą ona ma na myśli, i to jest związane z tym momentem, kiedy po 2016 roku, kiedy Trump zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, Obama odchodzi po 2 kadencjach i ona zostaje okrzyknięta i sama też moim zdaniem wierzy w to bardzo głęboko, takim ostatnim albo najważniejszym politykiem wolności w rozumieniu wolności zachodniej, liberalnej demokracji, praworządności, tych wszystkich spraw, które związane są z pewnym takim ideologicznym projektem zachodnim, jakim jest właśnie liberalne rozumienie wolności. I ona siebie z całą pewnością postrzega w takich kategoriach jako ten lider, że była w pewnym momencie, stała się liderem zachodniej wolności. Jak powiedziałam, to mi się kompletnie nie składa z nią. Znaczy Dlaczego tak ci się nie składa? Bo tak jak powiedziałam, Mi też wydaje mi się się, nie składa, ale... że wolność była dla niej czymś całkowicie nieistotnym. Jakby popatrzymy sobie na jej politykę, to raczej właśnie ona budowała swoją politykę na bezalternatywności, czyli braku wyboru. I zresztą Ale możesz to uzasadnić, pokazać jakieś dlatego, przykłady? no, na bardzo wielu przykładach jej polityka wobec kryzysu w strefie euro była polityką bezalternatywną. Nie ma innego wyjścia, musimy robić to, co Niemcy wymyślili. Nie ma innych nie ma żadnego wyboru, prawda? Znaczy, polityka migracyjna w kryzysie migracyjnym 2015 roku. Tak samo, nie ma żadnego wyboru. Musimy robić tylko to. To jest jedna droga, jedna strategia możliwa, wszystko inne jest całkowitym samobójstwem. Polityka wobec Putina i Rosji, na przykład w sprawie chociażby energetycznej Nord Streamu, to przecież też było nic innego jak tylko czysta bezalternatywność. Przecież Rosja nie zniknie, nie możemy nic zrobić. Musimy czerpać surowce od Putina. Kwestia pandemii, co stanowi bardzo istotny element wewnątrzpolitycznej niemieckiej debacie na temat dziedzictwa Merkel. Także ta polityka jej, którą ona zastosowała wobec pandemii, była szokiem dla bardzo wielu Niemców i bardzo głęboko podzieliła społeczeństwo właśnie dlatego, że była prezentowana jako kompletnie bezalternatywna. Także gdzie nie sięgniesz, to widzisz ten sam sposób
myślenia i działania, A może które to jest z wolnością nie ma nic No tak, ale to jest do czynienia. sposób działania każdego polityka, który chce narzucić swoje rozwiązania. To, co ją, można powiedzieć, wyróżnia, no to, że była skuteczna, że narzucała. Znaczy, czy była skuteczna? Przeprowadziła te wszystkie rzeczy, które chciała przeprowadzić. To, czy one przyniosły dobre efekty, to jest zupełnie inna No sprawa. właśnie, Ale te wszystkie 4 rzeczy, o których powiedziałeś, to ona narzuciła je i doprowadziła, że były zrealizowane. czy ona była jeszcze do tego trzeba dorzucić jedną bezalternatywną politykę, chodzi o transformację energetyczną. Zamknięcie elektrowni. Zamknięcie elektrowni jądrowych, ale też w ogóle cała ta koncepcja takiego jednowymiarowego tylko i wyłącznie możliwego rozwiązania w zakresie w ogóle generalnie transformacji energetycznej. To jest jeszcze jeden bardzo istotny, bardzo ważny z punktu widzenia dziedzictwa Merkel przykład właśnie takiego myślenia. No ale to jest, wiesz co, no to jest jednak nie polityka, to jest doktrynerstwo. Polityka polega na tym, że masz wybory, które dokonujesz. I oczywiście nigdy nie masz pewności, czy ten wybór jest właściwy. No ale właśnie próbujesz innych przekonywać, czyli ścierasz się z poglądami innych, próbujesz ich zachęcić do tego, żeby poszli twoją drogą. Bierzesz na siebie ryzyko, tak, związane z tym, że możesz popełnić, podejmując niewłaściwe decyzje, błąd, ale cały czas jakby myślenie strategiczne, polityczne polega na wyborze różnych możliwych dróg pójścia. Tutaj nigdy tego nie było. Zawsze merkelizm, bo tak często się określa ten sposób robienia polityki, który Merkel uosabiała w Niemczech i w tej polityce wewnętrznej i polityce zagranicznej, jest polityką bezalternatywną. Tu nie ma wyborów. Zresztą ona bardzo chętnie to w ten sposób właśnie przedstawia. Oczywiście możemy pójść inną drogą, ale to będzie tak, jakbyśmy wyskoczyli z 10. piętra przez okno. Proszę bardzo, możecie wyskoczyć, jeżeli chcecie się zabić. Ale jeżeli chcecie przeżyć, to właściwie istnieje tylko i wyłącznie jedna możliwa droga, którą ja wam proponuję. Wszyscy, którzy myślą inaczej, znaczy wiesz, my to trochę znamy z lat 90., prawda? Tylko 90. No ale głównie w latach 90. mam wrażenie, była taka presja związana z transformacją, że każdy, kto w ogóle miał jakieś pytania albo wątpliwości, kto uważał, że a może jednak spróbujmy inaczej, bo to nie jest dobre rozwiązanie, albo nie skończy się dla nas to dobrze. Był natychmiast okrzyknięty oszołomem i wariatem i właściwie wyrzucanym był jak z katapulty poza jakikolwiek nawias akceptowalnej dyskusji publicznej, prawda? To były też takie media, które w tamtym czasie się specjalizowały w tym, żeby takie osoby właściwie z tego dyskursu wykluczać. Prawda? Ale ja myślę, że z jednej się zgodzę, że oczywiście tak było i tak było za Merkel i tak było u nas w latach 90., ale jeśli później było trochę inaczej, to nie dlatego, że politycy stali się bardziej wolnościowi, jakkolwiek tego nie nazwiemy, czy przedstawiali alternatywy, tylko że po prostu byli słabsi, że nie było jednej dominującej siły, że życie polityczne bardziej się spluralizowało. Bo przecież wszędzie na świecie, jak weźmiesz czy Baracka Obamę, czy Donalda Trumpa, czy jakiegokolwiek innego polityka w Polsce tak samo, no to każde rozwiązanie, które oni proponują, jest jedynym najlepszym do realizacji. Jeśli go nie zrobimy, to będzie katastrofa. No tylko, tak, że różnica polega na tym, że ona była bardzo skuteczna. Tylko możesz się z tym nie zgadzać, możesz z tym walczyć, możesz przedstawiać swoje argumenty przeciwko. Natomiast tutaj tego absolutnie nie było, dlatego że Merkel stworzyła system władzy, który wykluczał możliwość wewnętrznej debaty wewnątrz jej własnej partii. Ta jej wyjątkowa umiejętność wycinania wszelkich możliwych konkurentów czy ludzi, którzy myśleli inaczej w obrębie CDU. Ja wiem, Rzecz że zupełnie nieznana w Polsce. co Nie chcesz słyszałem, żeby powiedzieć? tak było w Prawie i Sprawiedliwości No, ale czy w może- Platformie No dobrze, ale być Obywatelskiej. może właśnie problem polega na tym, że merkelizm jest nie tylko chorobą niemieckiej polityki,
ale że jest chorobą, na którą cierpi polityka w wielu różnych krajach w Europie i w tym sensie ona nie jest czymś wyjątkowym. Ona być może jest czymś najbardziej zauważalnym ze względu na tą władzę, którą miała w swoich rękach, będąc na czele najsilniejszego gospodarczo i politycznie państwa, najbardziej wpływowego państwa w Europie, ale nie jest czymś wyjątkowym. I druga rzecz to system, który ona stworzyła, to też się na to zwraca uwagę, w której media właściwie stają się elementem tego systemu władzy, którą ona reprezentuje. Czyli inaczej mówiąc, media nie próbują krytycznie patrzeć władzy na ręce, media nie starają się też w jakiś sposób tłumaczyć tego, co się dzieje, tylko zostają zaprzęgnięte i ona to zrobiła absolutnie z mediami w Niemczech. Media zostają zaprzęgnięte do tego rydwanu polityki, i tak naprawdę są jej narzędziem. I ona tymi mediami się posługiwała przez całe 16 lat jako narzędziem swojej polityki, co skutkowało tym, że jakby spektrum możliwych poglądów reprezentowanych w przestrzeni publicznej raczej się nie poszerzało, tylko się kurczyło. Tak, znaczy, bo to, co być może wyróżnia rzeczywiście Niemcy, to jest to, że jej się, znaczy Niemcy za Angeli Merkel, tak, to, że jej się udało to bardzo skutecznie narzucić całemu establishmentowi niemieckiemu w ten sposób, że nikt nie, bo u nas jak Kaczyński narzucał, to od razu wszyscy tam krzyczeli, jakie to jest straszne, nawet na Tuska krzyczą, ale na Angelę się nikt nie krzyczał, to było powszechnie akceptowane, to były europejskie normy, standardy, wartości najwyższe i temu nawet poza Niemcami nie należało się sprzeciwiać. I to jest pewna taka, powiedziałbym, cecha niezaskakująca z polskiego punktu widzenia, bo trochę znamy tę cechę niemiecką, jaką jest ta taka zdolność do podporządkowania się i do działania takiego skoncertowanego w ramach zespołu, takiego niekrytykowania władzy, ale to jest ta cecha, która rzeczywiście jest czymś takim, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście, trochę powiedziałbym niepokojącym i co sprawia, że ja na tę krytykę Merkel, która w tej chwili dzisiaj jest bardzo szeroka w Niemczech, w niemieckim dyskursie, także ze strony mediów, także mediów alternatywnych, partii antyestablishmentowych, patrzę z pewnym dystansem, dlatego że bardzo często słyszę z tą krytyką Merkel ludzi, którzy przez 16 lat bili jej brawo i całkowicie zgadzali się z jej polityką i robili wszystko, żeby tę politykę uzasadnić, legitymizować, wynosić ją, Angelę Merkel, na piedestał cesarzowej Europy i tak dalej, lidera właśnie wolnego świata, wszystkie te rzeczy. Dzisiaj ona jest pod pręgierzem i słusznie, bo moim zdaniem jej się należy. To nie jest tak, że uważam, że ta krytyka jest bezzasadna, bo jej polityka migracyjna dla Niemiec i dla Europy okazała się katastrofą. Jej polityka wschodnia wobec Rosji okazała się dla szczególnie naszego regionu katastrofą. Także uważam, że jej polityka w zakresie transformacji energetycznej to była katastrofa. Więc jej się należy ta krytyka, ale trzeba cały czas pamiętać, że przez 16 lat ona była absolutnie wynoszona na ten piedestał przez media, przez polityków innych, przez biznes też. Przez biznes naturalnie. Zdecydowana większość Niemców uważała, że pani kanclerz jest matką narodu, jest przywódcą, który kieruje naród, Niemcy, w jedyny możliwy, właściwy kierunek. To jest trochę niepokojące, zwłaszcza jak pamiętamy historię i ten kraj, historię tego kraju, ale ciekawi mnie to, zanim porozmawiam, bo chciałem, żebyśmy porozmawiali sobie i o tej transformacji, i o Energiewende, i o polityce wschodniej, i o stosunku do Rosji, i Europy Środkowej, ale powiedz, jak jej się to udało, że ona to wszystko tak zgrabnie zorkiestrowała, bez żadnych kwików, pisków, protestów, to wszystko tak się ułożyło, że przecież
to ona nie trzymała mediów za mordę, nie wsadzała do więzień, ani nie krytykowała publicznie. A dziennikarze zachowali się tak, jak się zachowali. Biznes się zachował tak, jak się zachował. Jak w tym była też chyba jakaś jej niezwykła umiejętność. Znaczy z całą pewnością, Jak to zrobiła? z całą pewnością na ten jej sukces złożyło się kilka elementów i warto na pewno o nich pamiętać. Po pierwsze, jej osobiste zdolności. Ona jest w mojej ocenie osobą, która doskonale rozumie mechanizmy władzy i doskonale potrafi prowadzić zimną krwią, absolutnie na zimno, bez jakichś szczególnych emocji, a w każdym razie nie uzewnętrznia tych emocji w żaden sposób. To bardzo rzadko po niej jakiekolwiek emocje było, nawet w trudnych sytuacjach można było zobaczyć. Potrafi tę władzę koncentrować w swoich rękach. Poprzez głównie to, co powiedziałem już wcześniej, eliminację wszelkich możliwych konkurentów i przeciwników. A takich bardzo białych rękawiczkach. W białych rękawiczkach, ale w sposób bardzo zdecydowany, jak powiedziałam, kalkulując na zimno, będąc też no, bardzo cierpliwą i dążąc uporczywie do swojego celu. To nie jest polityk, który się łatwo zniechęcał, który się jakby no, łatwo odstępował od właśnie tego dążenia do władzy. To, co ją konsolidowało w tej skuteczności, to było więc moim zdaniem przede wszystkim dążenie do władzy. I dla niej bez wątpienia władza była takim autotelicznym celem, czyli celem samym w sobie. Polityk działa po to, żeby mieć władzę. Pytanie, po co później ta władza i do czego ona by miała być wykorzystana, to ją już tak bardzo nie interesowało, dlatego że ona nigdy nie miała żadnych wielkich wizji, żadnych wielkich strategii. Ktoś kiedyś złośliwie, ale moim zdaniem bardzo celnie nazwał ją sfinksem pozbawionym jakichkolwiek tajemnic. To jest sfinks bez tajemnic. Tam nie ma żadnych tajemnic. Tam nie ma żadnych tajemnych idei, tajemnych strategii, które chce się osiągnąć. Tam jest tylko i wyłącznie walka o władzę i posiadanie władzy, pełnej władzy jest właściwie celem działalności politycznej. I to też jest pewna istotna cecha merkelizmu, tego systemu władzy, który ona stworzyła. To oprócz jej jakby takich własnych, osobistych zdolności było możliwe także ze względu na słabość wszystkich innych. I to jest drugi aspekt bardzo ważny moim zdaniem. Słabość innych. W Chadecji ona była w stanie zbudować swoją pozycję, właściwie przejąć tę partię, pomimo tego, że była właściwie po 10 latach od zjednoczenia. Tak? I była osobą, która przeszła z NRD. Panią, która była, nie wiem, zajmowała się chemią fizyczną i pracowała w NRD-owskiej Akademii Nauk. No jak się człowiek tak głębiej nad tym zastanowi, to jest w ogóle jakiś kosmos. Tak? I ta osoba po 10 latach zostaje przewodniczącą największej właściwie partii politycznej w Niemczech po zjednoczeniu. I to takiej partii bardzo zmaskulinizowanej. Maskulinizowanej, bardzo też Sami faceci, tradycyjnej, konserwatywnej. Niemcy w ogóle w swojej, jak my się wyobrażamy, że są takie progresywne, prawda, w zarządach niemieckich firm zwykle się Nie, pod sami względem faceci w przemyśle zwłaszcza. polityki I ona się tam, to też musiała mieć niezwykłe umiejętności, żeby się przez to przebić. pod względem polityki, pod względem życia publicznego Niemcy zawsze były bardzo tradycjonalistycznym społeczeństwem i Chadecja reprezentowała taki bardzo tradycjonalistyczny punkt widzenia na politykę, a poza tym jeszcze no, to była partia, która odegrała za sprawą Helmuta Kohla no, gigantyczną rolę, jeśli chodzi o proces zjednoczenia Niemiec. I po 10 latach od zjednoczenia Niemiec Angela Merkel właściwie przejmuje tą partię, zostaje jej przewodniczącą. Tak?
Jak to jest możliwe? No to jest możliwe także dlatego, że ta partia jest w wewnętrznej, kompletnej rozsypce, głównie za sprawą afery korupcyjnej, czy tam afery związanej z lewym finansowaniem tej partii przez Helmuta Kohla. Właściwie no, on patrzył na to przez palce. I ten wielki polityczny pomnik Helmuta Kohla za sprawą tej afery runął. Potem okazuje się szybko, że również Wolfgang Schäuble, który jest w tamtych czasach takim naturalnym no, następcą Kohla, też jest w tą sprawę umoczony i Angela Merkel doskonale wykorzystuje ten moment, bo orientuje się, że no, mit tej partii upada, jest wewnętrzny polityczny chaos, jeżeli chodzi o przywództwo w tej partii. Ona tam jest, już odgrywa istotną rolę we władzach tej partii i decyduje się na wykonanie tego ostatecznego ruchu, jakim jest pchnięcie nożem w plecy Kohla. Publikuje taki słynny artykuł, nie konsultując się z nikim, we Frankfurter Allgemeine Zeitung, w którym ogłasza, że tak, Kohl ponosi całkowitą winę i że jeżeli Hadecja chce się uratować, musi dokonać cięcia, musi się zdystansować od dawnego przywództwa i potrzebuje zupełnie jakby nowego początku i ona jest tą osobą, która ten nowy początek może zagwarantować. A więc z jednej strony bez wątpienia osobiste zdolności w zdobywaniu władzy, takie przepraszam, bo to kobieta jednak zwierzę polityczne, absolutne i bezwzględne, a z drugiej strony całkowita słabość możliwych oponentów, którzy jeden po drugim zostają wyeliminowani. A czy to jest tak, że ona głównie wygrywała w tych gabinetach, w układankach, w takich rozgrywkach wewnętrznych, czy też zdobywała sobie powszechny szacunek, popularność, uwielbienie wyborców? No bo w końcu CDU wygrywała wybory, ona wygrywała te wybory, a wydawało się, nie wiem, patrząc z naszej perspektywy, taką kompletnie osobą pozbawioną jakiejś charyzmy, uroku, czegoś. Tak popatrzysz na różnych polityków z lewa, z prawa w Europie, no to jednak mają w sobie coś, nie? Albo cię wkurzają, albo cię tam podkręcają jakoś. No mają coś pokręcego. Ona zawsze dla mnie była po prostu kompletnie taką przezroczystą, nijaką osobą, która skutecznie tą całą machinę pchała albo ciągnęła, jak wolimy. Tak jak powiedziałem wcześniej, Sfinks bez żadnych tajemnic. To była jej siła. Dlatego, że ona rzeczywiście nie była nigdy żadnym politykiem wiecowym. Jej przemówienia są monotonne, nudne, pozbawione jakichś takich właśnie walorów, które byśmy oczekiwali od polityka z charyzmą. W związku z tym ona jakby całą tą kuchnię polityczną raczej załatwiała w kuchni, czyli za zasłoną. Tego nie było widać. Ona nie eksponowała kwestii drażliwych, emocjonalnych czy konfliktowych na zewnątrz. No, wyborca to uwielbiał, no bo, zwłaszcza niemiecki wyborca, no bo to dawało mu poczucie stabilizacji, konsensualności. Pani kanclerz wie, w którym kierunku prowadzi nasz kraj. Możemy jej w związku z tym zaufać. No Niemcy to lubią, tak? Więc ona z całą pewnością też wyczuwała to zapotrzebowanie nie na charyzmatycznego polityka, tylko na polityka, który będzie dawał przez 16 lat poczucie stabilności i bezpieczeństwa, co stawało się coraz bardziej takim jej istotnym walorem ze względu na to, że świat zewnętrzny stawał się coraz mniej przewidywalny, tak, przez te 16 lat i coraz bardziej niebezpieczny. Więc ona jakby dawała poczucie niemieckiemu wyborcy, że w tych niespokojnych czasach ona gwarantuje z całą pewnością stabilność i pokój. Nikt w związku z tym nie przyglądał się tak bardzo już dokładnie tym różnym szczegółowym jej decyzjom i nie analizował tego, co mówili jej krytycy, że to jednak może przynieść z czasem bardzo poważne problemy, czy dla niemieckiej gospodarki, czy dla niemieckiego społeczeństwa. Zwłaszcza, że miała tą nieprawdopodobną osłonę medialną. Mówisz, że tak jak można powiedziałem. powiedzieć, jak ona doprowadziła do tego, bo ona sobie po prostu, zdaje się, urabiała tych dziennikarzy, zapraszając ich na spotkania, sprzedając im rozmaite informacje, wkręcając ich w takie, wciągając ich w taką bezpośrednie relacje ze sobą, dając im coś, czego politycy zwykle nie dają i czyniąc ich trochę tak na miękko zależnymi od siebie. Wiesz, czy tak było?
dziennikarze żyjąc w cieniu politycznej władzy są także ludźmi próżnymi. Och. Na przykład lubią mieć informacje jako pierwsi, prawda? Albo mieć jakieś takie ekskluzywne źródła informacji. To buduje też ich prestiż, I nie jest to tylko ich cecha niemiecka. pozycję. To jest ogólne. Ona, myślę, rzeczywiście była w stanie podporządkować sobie świat mediów niemieckich za sprawą jakby budowania, umiejętnego wykorzystywania tej próżności różnych dziennikarzy poprzez właśnie budowanie takich relacji osobistych, budowania takich zamkniętych, ekskluzywnych gremiów, gdzie można było się jakby w cieple tej władzy pogrzać i mieć też takie poczucie, że ma się bezpośredni związek, czy bezpośrednie dojście do samego centrum A pewnie nawet wpływ. władzy, a być może właśnie wpływ. Ona doskonale potrafiła to rozgrywać, jak również potrafiła odpowiednio karać tych nieposłusznych. Tak? Tam są historie dziennikarzy, czy nawet całych redakcji, które na przykład, jeżeli nie sprawiały się grzecznie, to były po prostu wyłączane przez Urząd Kanclerski i nie miały dostępu. I to wszyscy jakby w świecie dziennikarskim wiedzieli, że nie wiem, ta redakcja jest na czarnej liście i że oni nigdy nie będą przez Urząd Kanclerski dopuszczeni do tego wewnętrznego kręgu. Także Ale to ona było też robione bardzo na miękko, no bo nie było tak, że byli, nie wiem, wyrzucani z dystrybucji, z sieci, z stacji benzynowych, jak w Polsce, takimi metodami się, prawda, Tak, zwalcza redakcję, czy nie dawało im reklam, czy czegoś. No wiesz, ale wystarczyło wiedzieć, że ta redakcja jest na cenzurowanym w Urzędzie Kanclerskim i to już ich ustawiało w tym świecie medialnym i także finansowym na zdecydowanie też. gorszej pozycji. Także to miało oczywiście znaczenie i ona potrafiła to doskonale rozgrywać. Plus rzeczywiście ona stworzyła pewien system razem z mediami. Media przez te 16 lat jej kanclerstwa zostały tak naprawdę przez jej politykę zawłaszczone, jeżeli chcesz, straciły swoją zasadniczą odrębność, swoją zasadniczą podmiotowość. Stały Wcześniej się było zależne. inaczej? Jednak były, znaczy oczywiście tam też istniały różnego rodzaju relacje i związki, ale jednak ten podział był znacznie bardziej wyraźny. I to też między innymi odzwierciedlało się w tym, że media potrafiły na przykład Kohla traktować w sposób okropny. I krytyka, jaką on musiał znosić często ze strony mediów, czy to lewicowych, czy nawet prawicowych, no była bardzo agresywna. Tutaj nie było żadnej taryfy ulgowej. Angela Merkel zawsze mogła liczyć na taryfę ulgową i to moim zdaniem wynikało z tego, że ona stworzyła pewien system wzajemnej zależności. I tutaj nikt w związku z tym nie odważył się na zbyt ostrą krytykę wobec niej. Nawet Scholz ma chyba już trudniej. O tak, zdecydowanie. Porozmawiajmy teraz o tym, co dla nas jest ważne i takie kontrowersyjne z naszego punktu widzenia najbardziej, czyli politykę wobec Rosji. Skąd się wzięło jej takie głębokie przekonanie, że Rosja była, jest i będzie? Czy to wynika twoim zdaniem z jej, z dzieciństwa, z tego, że wychowała się w NRD, które było tak bardzo zinfiltrowane, i tak trudno sobie wyobrazić inny świat i to NRD tak akceptowało w zasadzie. Była tam grupa oczywiście dysydentów, przepraszam, ale generalnie społeczeństwo chodziło jak po sznurku. Znaczy wiesz, to możemy zawsze oczywiście dywagować na temat różnych tam psychologicznych czy historycznych uwarunkowań, które mogły wpłynąć. Ja się trzymam tego, co powiedziałam wcześniej. Nie dopatrywałbym się jakichś szczególnych tajemnic w przypadku pani kanclerz Merkel. Myślę, że te sprawy są dosyć proste. Oczywiście, że ona miała jakiś szczególny, osobisty punkt widzenia na Rosję, który wyniosła z NRD. I tam jak się czyta jej wspomnienia, no to tam są takie elementy, które pokazują, że jakby ten stopień bliskości
na przykład między sowieckimi oddziałami stacjonującymi w NRD, a mieszkańcami NRD, Niemcami w NRD, ten stopień bliskości był dosyć duży, zdecydowanie większy niż w przypadku Polski, czy PRL-u, mam na myśli oczywiście w czasach komunizmu. Więc ten stosunek jej do Rosji był rzeczywiście inny, wynikający z tego doświadczenia NRD-owskiego, gdzie rzeczywiście Rosjanie nie byli okupantami, tylko byli wyzwolicielami. Tak? A Rosja była zawsze bardzo ważną, bo to NRD to jeszcze w dużej części przecież też tradycja taka głębsza, historyczna, pruska. Czyli Rosja jest postrzegana jako mocarstwo i jako niezbędny czynnik polityki europejskiej. I myślę, że ona te różne elementy oczywiście jakoś tam wynosiła z tego doświadczenia NRD-owskiego, ale one nie były moim zdaniem przeważające. Ona bardzo szybko w mojej ocenie dostosowała się do głównych zasadniczych założeń niemieckiej, zachodnio-niemieckiej polityki wobec Rosji. Po zjednoczeniu także, ale również wcześniej, gdzie Rosja z założenia, z definicji jest niezbędnym europejskim mocarstwem, z którym Niemcy się muszą układać, bo to leży w interesie Niemiec. I moim zdaniem ona absolutnie sobie to przyswoiła, przyjęła jako aksjomat i się później w swojej polityce wobec Rosji, wobec Putina bardzo konsekwentnie trzymała. Wszystkie te opowieści w związku z tym, że ona była jakoś szczególnie uwrażliwiona na sprawy, nie wiem, polskie czy regionu Europy Środkowej, uważam, że to wszystko jest bzdura. To kompletnie nie miało dla niej żadnego znaczenia. Ani Polska, ani Europa Środkowo-Wschodnia nie odgrywała w jej takim politycznym światopoglądzie żadnej szczególnej roli. Nie miała Ona po prostu zauważała żadnego tych znaczenia. wielkich graczy, a nas tej części Europy nie uważała za istotnych graczy. Widziała Traktowała Stany, nas Francję, jako zasób. Rosję. Traktowała nas jako zasób. Czyli dokładnie zgodnie z tą taką tradycją niemieckiej polityki, wcześniejszą tradycją, nie wiem, Mitteleuropy, czy właśnie takiego przekonania, że to jest jakaś Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska to jest jakiś obszar buforowy podziału właśnie interesów i sfer wpływów pomiędzy zasadnicze główne europejskie mocarstwa. Ona w tej książce bardzo często to podkreśla. Rosja nie zniknie. Z Rosją trzeba się ułożyć. W związku z tym moja polityka była całkowicie oczywista i racjonalna. Jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja robiłam jakieś niewłaściwe rzeczy, to niech mi wytłumaczy, co miałem innego w takim razie zrobić. A Polacy, no wiadomo, tam takie pada moje ulubione zdanie, no, byli wyjątkowo niezaangażowani w to, żeby rozwijać te relacje, konieczne, niezbędne relacje z Rosją, wiadomo z jakich powodów, a więc no, nie można było za bardzo na nich polegać. Więc też jakby ten zarzut, że ja nie robiłam zbyt wiele gestów w stosunku do Polski, no też nie ma zupełnego sensu, żadnych podstaw. Nie ma tam cienia jakiejś autokrytycyzmu, refleksji na tym, że być może ta polityka była błędna. Nie, absolutnie nie. To wynika z tego, że moim zdaniem ona ma to naprawdę bardzo głęboko uwewnętrznione. Jest absolutnie przekonana, że to, co robiła, ta bezalternatywność jest konstytutywna dla jej tożsamości, takiej też personalnej, osobistej i politycznej. Ona naprawdę uważa, że nie było żadnych innych możliwych wariantów i że ona robiła tylko to, co można było zrobić najlepiej. W związku z tym tam nie znajdzie się u niej żadnej refleksji, że może coś było błędem. Nord Stream też był Nie, od początku Nord Stream był od początku projektem. był świetnym projektem. Nikt się przeciwko temu tak naprawdę nie sprzeciwiał, a Polacy i tutaj ona zresztą w tej książce pozwala sobie nawet na pewne takie, no już to nie są nieścisłości, tylko po prostu nieprawdy, czy wręcz po prostu kłamstwa. A Polacy się sprzeciwiali tylko dlatego, że chcieli mieć pieniądze z tranzytu.
gazu, tak, z Rosji do Europy Zachodniej i tego typu rzeczy. Więc tutaj nie znajdziemy żadnej refleksji czy próby jakby zastanowienia się, co poszło nie tak. To jest, jak powiedziałem na początku, wielkie przedsięwzięcie marketingu politycznego, ta książka. Mhm. W związku z tym nie wolno jej moim zdaniem czytać jako źródła, jako, nie wiem, że my się z tej książki dowiemy jakichś szczegółów, które pozwolą nam popatrzeć na arkana polityki. Nic z tych rzeczy. To jest niemieckie soft power i to jest broń użyta w tej soft power przez Merkel, która walczy oczywiście o swoją osobistą jakby pozycję w historii, ale to jest też walka o pozycję niemieckiej polityki w Europie, w relacjach transatlantyckich, w relacjach z Rosją. Porozmawiajmy chwilę o relacjach właśnie, o tym, jak ona Polskę traktowała, zostawiając książkę, jak ona teraz to tłumaczy, jak ty to widzisz i podejście do Polski i też do tych dwóch obozów politycznych, bo przecież to nie jest tak, że ona od początku była bardzo antypisowska, tak? Tam miała jakąś też próbę długiej rozmowy, było jakieś takie słynne wielogodzinne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie podobno próbowali uzgodnić wiele rzeczy. Potem Kaczyński twierdził, że ona zerwała umowy, które zawarły, znaczy takie niepisane umowy. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, wedle twojej wiedzy? Znaczy, to pewnie trzeba byłoby zapytać te osoby, które zajmowały się takim akuszerowaniem tych różnych spotkań. Ale chodzi mi też o relacje i z Kaczyńskim, i z Tuskiem. Były takie osoby, które usilnie próbowały tutaj zbudować coś i organizowały takie spotkania. Ja myślę, że podstawowym błędem polityków w Polsce było przekonanie, że Angela Merkel ma jakieś przekonania czy poglądy stałe, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie, czy o rolę Polski w Europie, czy znaczenie, miejsce Polski w polityce europejskiej, czy polityce bezpieczeństwa. Moim zdaniem, w mojej ocenie, Angela Merkel żadnych takich poglądów nie miała. A jeżeli miała, to one były bardzo głęboko schowane i nikt o nich nie wie, oprócz jej samej, ale też tego się nie możemy dowiedzieć, bo w tej książce nie znajdziemy także żadnych śladów, które by świadczyły o tym, że ona miała tutaj na nasz temat jakieś sprecyzowane, konkretne poglądy. No może oprócz właśnie tego, co przytoczyłem, że nie byliśmy wystarczająco zaangażowani w budowanie ogólnych relacji z Rosją, które są dla Europy jej zdaniem zawsze były, są i będą pożyteczne. Więc wydaje mi się, że to był podstawowy błąd. Ja mogłem tylko obserwować to z bliska w przypadku Lecha Kaczyńskiego, który moim zdaniem też w pewnym momencie chyba, ale na krótko, uległ takiej myśli, że być może jest jakaś taka wspólna niwa, na której będzie można z Merkel zbudować jakieś bardziej trwałe, bliższe porozumienie. Nic takiego się nie wydarzyło. Z całego 16-letniego okresu rządów Merkel znam tylko jeden przykład, który wskazywał, że ona zaryzykowała, czy spróbowała zrobić coś w imię relacji polsko-niemieckich, czy jakby biorąc pod uwagę interesy wschodniego sąsiada Niemiec, czyli Polski. I to był szczyt w Samarze, w którym ona wzięła udział z Putinem i gdzie w dosyć zdecydowany sposób wystąpiła w obronie polskich interesów wobec Putina w sprawie eksportu mięsa i żywności na rynek europejski. To dosyć odległa historia, to pewnie trzeba by było przypomnieć. W 2000, jeżeli się nie mylę, chyba 2006
albo na przełomie 2006 i 2007 roku Rosja nałożyła embargo na mięso i inne towary żywnościowe, znaczy, jeśli chodzi właśnie o relacje z Polską, traktując Polskę w sposób całkowicie odmienny od pozostałych państw w Unii Europejskiej. I A. to był jedyny moment, kiedy Merkel zdecydowała się w sposób otwarty sprzeciwić Putinowi, wówczas na szczycie w Samarze, i wystąpić właśnie w obronie interesów Polski. Nie znam żadnego innego przykładu przez 16 lat, którym mógłbym pokazać, że Merkel w jakikolwiek sposób brała pod uwagę w swojej polityce europejskiej czy polityce bezpieczeństwa interesy wschodniego sąsiada Niemiec. Początki oczywiście były bardzo takie sympatyczne w 2005 roku, kiedy ona została kanclerzem w Polsce, na prezydenta został wybrany Lech Kaczyński i ona wtedy właśnie deklarowała, że tutaj będzie pełne porozumienie, zbliżenie, że będzie zawsze konsultować politykę wschodnią z rządem w Warszawie, że za każdym, to słynne zdanie, że przecież za każdym razem, jak będzie udawać się do Moskwy, to ze śródlądowaniem w Warszawie. Wszystko Tych to śródlądowań nie było. bzdury. To nigdy nie miało miejsca. Również za następnego rządu, za rządu Absolutnie, Platformy. dlatego że nigdy Polska nie stanowiła istotnego punktu odniesienia dla Merkel w jej polityce. A na ile są zasadne te zarzuty, czy znaczy obecnej opozycji wobec Donalda Tuska, że jego relacje z Angelą Merkel były bardzo bliskie i że ona miała bardzo duży wpływ na jego politykę. Trudno, to pewnie też trzeba byłoby pytać tych ludzi, którzy, no nie wiem, mają jakiś wgląd swój własny. To, że tam były jakby bliskie relacje personalne, no to każdy mógł widzieć, prawda? I każdy W wiedział. czym samym nie ma niczego złego. I rozumiał, że z całą pewnością takie relacje istnieją. Natomiast, no mówię, cały czas trzymam się mojej oceny. To nie chodziło o relacje polsko-niemieckie. To nawet jeżeli to były jakieś szczególnego rodzaju relacje personalne, to nie w tym wymiarze, prawda? Tylko raczej chodziło o to, żeby mieć bliskie relacje polityczne z człowiekiem, który mógł być korzystny z punktu widzenia jakichś działań politycznych Merkel na przykład w Unii Europejskiej. Porozmawiajmy jeszcze o dwa wątki. Ukraina, jak ona patrzyła na Ukrainę? Czym Ukraina była dla niej? No bo wojna zaczęła się już ta pełnoskalowa po jej odejściu z funkcji kanclerza, no ale inwazja na Ukrainę zaczęła się za czasów w środku jej rządzenia. No myślę, że Ukraina była czymś kompletnie nieistotnym. Jeszcze mniej istotnym niż Polska czy Europa Środkowa. Tak? Oczywiście ja nie mam tutaj żadnych cytatów, zresztą przecież ona jest rasowym politykiem, nigdy by sobie nie pozwoliła na tego typu błędy, żeby coś takiego publicznie mówić, ale gdybym ja miał rekonstruować jej sposób myślenia czy patrzenia na Ukrainę, to bym Rosja zajmuje Krym. Ukraina jest sferą rosyjskich wpływów. Dla niej, moim zdaniem, to było zupełnie oczywiste, tak? Jakby ona to, moim zdaniem, była zawsze o tym przekonana. W związku z tym też jakiś pomysł, który pojawił się w 2008 roku, że Ukraina miałaby zostać członkiem NATO, był dla niej pomysłem nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Ona rozumowała w tych właśnie kategoriach wielkich mocarstw i Europy Środkowo-Wschodniej, którą trzeba sobie podzielić w racjonalny, sensowny sposób, z korzyścią oczywiście dla wszystkich, no bo przecież to nie będzie tylko korzyść dla Niemiec czy dla Rosji, to będzie też korzyść dla tych mniejszych, mniej istotnych państw w tym regionie, no bo będą miały wymianę handlową, współpracę gospodarczą, bezpieczeństwo i pokój. No, problem polega chyba na tym, że ona nie zakładała rzeczywiście i w tym sensie była
takim produktem swojej epoki właśnie, epoki końca zimnej wojny. Ona nie zakładała, i tej tezy bym bronił, ona nie zakładała, że Putin jest zdolny do wywołania wojny. Mhm. Ona w ogóle uważała, że wojny to jest przeżytek, historia. Ona absolutnie reprezentowała ten posthistoryczny i postpolityczny sposób myślenia, dlatego tak świetnie dogadywała się z Obamą. To był ten prezydent amerykański, z którym miała najlepsze relacje, bo oni myśleli dokładnie w ten sam sposób. Klimat, walka ze zmianami klimatycznymi, zielona planeta i tak dalej. To były te wizje, które ją poruszały. Ona uważała, że tak naprawdę w XXI wieku odpowiedzialny polityk powinien się zająć takimi celami. Wojna? Nie, to przecież jest jakaś kompletna aberracja, to w ogóle nie ma racji bytu. W związku z tym być może ona wiedziała, kim jest naprawdę Putin, no bo tam pisze, że on ją oszukiwał, że był taki nieprzyjemny, no robił różne dziwne rzeczy w stosunku do niej, jak ta słynna historia z psem. Znaczy, no ona rozumiała, że to jest były oficer KGB i ona z NRD wiedziała, co to jest oficer KGB i czego można się ewentualnie po kimś takim spodziewać, ale myślę, że Ale ona był zapoznany. absolutnie wierzyła w to. Tak, to był swój oficer KGB w tym sensie, że ja go znam, wiem, co oni są, w związku z tym on nie będzie aż taki niebezpieczny. Natomiast z całą pewnością nie wierzyła, tak mi się wydaje, nie wierzyła w to, że Putin jest w stanie rozpętać prawdziwą wojnę. To jeszcze na koniec, co motywowało nią przy podejmowaniu decyzji dotyczących energii Wende, zamknięcia elektrowni jądrowych i przyjęcia uchodźców w 2015 roku? Czy, domyślam się jak odpowiesz, ale czy to było jednak, bo wierzyła w zmianę klimatu, znaczy zmiana klimatu okej, ale jakby, że my takimi krokami możemy rzeczywiście doprowadzić do tego, że planeta będzie zielona, cudna i zlikwidujemy wszelkie zagrożenia. I również musimy przyjąć uchodźców, bo jesteśmy dobrymi ludźmi, a my Niemcy mamy swoje winy z przeszłości i musimy je naprawić. Czy po prostu to była kalkulacja, bo z różnych powodów wydawało jej się, że to będzie dla niej opłacalne politycznie? Myślę, że tutaj nie ma jednej odpowiedzi. To była mieszanka różnych motywów, z których dwa odgrywały w mojej ocenie najistotniejszą rolę. Pierwsza to media, o tym już mówiliśmy. Merkelizm polegał też na tym, że politykę realizuje się nie według dalekosiężnych, czy w ogóle jakichkolwiek strategii, tylko politykę realizuje się w trybie bieżącym pod kątem tego, co mówią nam media, wyczuwając, jakie są oczekiwania społeczne. Więc myślę, że w obu przypadkach, zarówno jeśli chodzi o wyjście z atomu, jak i również kwestie migracyjne. Na początku, w 2015 roku, ona kierowała się po prostu tym, co wynikało z mediów i jakie obrazki w mediach się będą pojawiać. Jak była Fukushima i było wielkie przerażenie w niemieckim społeczeństwie, że atom zabija, no to ona poszła w tym kierunku, bo wiedziała, że tego ludzie chcą. Jak był kryzys migracyjny i wybuchła cała fala Willkommenskultur, że trzeba tym biednym ludziom przecież pomóc, otworzyć granice, nie wolno, co będziemy do nich strzelać. No właśnie, i taka wizja, że media będą pokazywać, że Merkel wydała rozkaz do strzelania do biednych ludzi, którzy gdzieś tam z Syrii uciekli do Europy szukając pomocy, no to moim zdaniem było coś, co było jednym takim bardzo ważnym motywem przy podejmowaniu tych decyzji, a drugim motywem była pewnego typu ideologia. Jak powiedziałam, ona była produktem czasów przełomu, końca zimnej wojny i lat 90. i w związku z tym ona naprawdę wierzyła i wierzy, moim zdaniem w dalszym ciągu, że historia, polityka w takim tradycyjnym sensie się skończyła, że tak naprawdę musimy się zająć wielkimi, globalnymi problemami, przed którymi stajemy, takimi jak zmiany klimatyczne, jak właśnie kwestia wielkich migracji
I to jest to, czym poważny polityk powinien się zajmować. No więc zajęła się, tak? I w związku z tym, jak teraz ktoś ją pyta, pani kanclerz, a czy jest jakiś błąd, który pani popełniła, czy pani żałuje czegoś, chciałaby pani zrobić coś innego, no to jedyne, co jej przychodzi na myśl, kiedy ona udziela tych wywiadów teraz dotyczących jej wspomnień, to jest to, że tak, popełniłam jeden zasadniczy błąd, nie dość zaangażowałam się w kwestie polityki klimatycznej, gdybym miała jeszcze jakąś szansę taką politycznego wpływu, to z całą pewnością zrobiłabym więcej. Gdybyś ty napisał taką książkę o Angeli Merkel, ona zatytułowa ją Wolność, a ty jak byś zatytułował No książkę? bezalternatywność, bezalternatywność. Zresztą no, nie bez przyczyny ją się też często i słusznie moim zdaniem oskarża o to, że tak naprawdę jest matką chrzestną alternatywy dla Niemiec i w ogóle całego tego ruchu, no bo gdzieś to musiało się uwolnić, tak? Jak każesz przez tyle lat żyć ludziom w poczuciu, że nie ma żadnych alternatyw i że nie mają żadnego wyboru, no to w którymś momencie to musi znaleźć swoje ujście, na przykład w takich partiach jak dzisiaj Alternatywy dla Niemiec. To może to byłby lepszy tytuł. Matka chrzestna AfD. Może być. Marek Cichocki, bardzo ci dziękuję. Zachęcam państwa do słuchania podcastu nie tylko Układu Otwartego, Ale także Niemcy w Niemie, tak, ze znakiem zapytania. Ze znakiem zapytania. Bardzo ciekawe, razem z Anią Kwiatkowską. Polecam. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Bardzo jestem ciekaw państwa zdania na temat polityki Angeli Merkel. Jak wy ją postrzegacie? Ciekaw jestem. Piszcie. Czekam na państwa komentarze. I jeśli ta rozmowa wam się podobała, to rozważcie wsparcie Układu Otwartego, a można to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. Dziękuję. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.